serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Samsunga C3050. Jak widzimy, telefonik jest wysuwany. Bardzo prosty, bardzo poręczny Samsung. Oczywiście największa jego wada to słaba taśma, jak w większości tych starszych Samsungów, ale naprawdę nie były takie złe, jeśli chodzi o wygląd. Bardzo fajnie się prezentowały. Telefonik na bocznej ściance, widzimy tutaj gniazdo naszego ładowania. Oczywiście po drugiej stronie znajduje się klawisz ściszania i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania naszych zdjęć. Sobie później zobaczymy, czy faktycznie ta funkcja tutaj działa w tym telefonie. I na samym dole widzimy tutaj gniazdo naszej pamięci zewnętrznej. Tutaj telefon obsługuje kartę pamięci do 8 GB, oczywiście micro SD. Pamięć w tym telefonie jest bardzo uboga, bo tylko 22 MB. Tu widzimy na przednim panelu, na przedniej obudowie nie ma nic ciekawego, jakichś dodatkowej funkcji, tylko napis marki Samsung. Telefonik ma dość mały wyświetlacz, bo tylko w rozdzielczości 120 na 160. W tym przypadku dwucalowy i wyświetlacz nas posiada 256 tysięcy kolorów, nie 16 jak w większości tych nowszych, lepszych telefonów klasycznych. I tu widzimy na tylnej ściance telefonik posiada tylko napis Samsung. Na samym dole widzimy, jest brandowany przez sieć Orange. U samej góry nasza kamerka czy aparat jest tutaj z bardzo słabej jakości, VGA 0,3 i tutaj dodatkowe lusterko, dzięki któremu możemy sami sobie zrobić zdjęcie. Oczywiście ta opcja może kiedyś była wygodna, a teraz nie bardzo, jeśli chodzi o to oczko, bo bardzo małe. Nie powiem, bo nawet może się to udać dość dobrze, ale przy takim aparacie VGA naprawdę nie ma większego sensu. I to tyle, jeśli chodzi tutaj o przód, o budowę. Zobaczymy sobie teraz pod baterią, jak to wszystko wygląda, oryginalną baterię w tym telefonie. Widzimy Samsung, nie widzimy modelu, może pod spodem coś zobaczymy. I jak widzicie, posiada 800 mAh. Taka bateria dość długo w tym telefonie nie wytrzymała, dlatego że posiada dość niską właśnie pojemność. I tu nie widzę modelu, może zobaczycie sobie, zrobimy lepszą ostrość. I tak to wygląda, jeśli chodzi o baterię. Pod spodem znajduje się nalepka e-mail i w tym przypadku widzimy, że tu jest napisany model C3050, następnie wyprodukowany przez firmę Samsung i tutaj e-mail naszego telefonu, oczywiście seria, najważniejsze cechy tutaj rzeczy napisane. I teraz sobie zobaczymy nasz telefonik wewnętrznie, jak to wszystko wygląda, jak gra na głośnikach i pokażę Wam tutaj podstawowe opcje, jakie on posiada. Jak widzicie, tutaj reklamuje się Orange. I jeśli chodzi o ten telefon, zobaczcie sobie, jest naprawdę bardzo prosty. Prostym telefonikiem, wewnątrz bardzo takim przejrzystym. Dość fajnie tutaj jest wszystko, te ikonki takie unowocześnione. I tu mamy ustawienia, alarmy, oczywiście budzik, podstawa, organizator, aparat, historia połączeń, radio FM. Tu jest Orange, nam się wdarło, wiadomości do pobrania, aplikacje i książka adresowa, album multimedialny. My sobie przejdziemy do ustawień i tu widzicie profile naszego telefonu, wyświetlacz, godzina i data, telefon. Tu oczywiście ustawiamy sobie język, ekran główny, podstawowe te opcje, ustawienia aplikacji. Tu wszystko sobie ustawiamy. Następnie bezpieczeństwo, czyli blokady różnego typu piny robimy
w karcie SIM, w pamięci różnego rodzaju tutaj telefonu, w folderach i w innych tutaj. Jeśli też blokujemy sobie telefon, jeśli chcemy oczywiście go tutaj włączyć, to musimy też wprowadzić kod, jeśli sobie to po prostu ustawimy wcześniej. Następnie widzimy ustawienia fabryczne. Oczywiście w każdym telefoniku podstawowa opcja musi to być. My sobie z tego wyjdziemy i zobaczymy sobie teraz aparacik, jak ten telefonik robi zdjęcia tym aparacikiem. Ach, pomyliłem się, tutaj weszłem na radio i wchodzimy sobie w aparacik i zrobimy sobie przykładowe zdjęcie, na przykład tego otwieraka, napisu otwieraka. I dziabnąłem sobie zdjęcie. Teraz zobaczymy, czy te klawisze boczne faktycznie nam tutaj te zdjęcie powiększą. Raczej nie powiększają niestety tego zdjęcia, tylko głośność nam się zwiększa, więc te klawisze nie działają jako powiększanie. Ale tutaj sobie widzę, zrobiłem kamerę wideo. Przełączymy sobie na aparat i ponownie sobie wykonamy zdjęcie. Być może się pomyliłem, zobaczymy. Jednak nie powiększają. I zobaczymy w ustawieniach. Nic takiego nie widzę, by powiększyć nasze zdjęcie. I tak to zdjęcie się tutaj prezentuje przy jakości VGA. No powiem szczerze, że nie jest takie złe. Nawet w niektórych 2 megapikselowych 1,3 megapikseli w telefonach robi gorszej jakości zdjęcia niżeli właśnie w tym telefoniku w jakości VGA. I przechodzimy sobie dalej. Zobaczymy sobie w organizerze kalendarz, tu mamy notatniki, zadania, czas na świecie, kalkulator, przelicznik. Takie podstawowe funkcje. I tutaj jeszcze aplikacje, gry i aplikacje, dyktafon, Bluetooth. Oczywiście telefon posiada Bluetooth. Możemy sobie przesyłać dane przez Bluetooth, MP3, bo telefon oczywiście obsługuje tego typu pliki, czasomierz, stoper i odtwarzacz MP3. Wejdziemy sobie w odtwarzacz MP3 i zobaczymy, czy jest aktualnie jakaś muzyczka, którą byśmy posłuchali i zobaczymy, jak telefon sobie radzi na głośnikach. Jest oczywiście jest dość głośny, no nie jest bardzo głośny, ale dość dobrej jakości, nawet te odtwarzacz MP3 ma. Następnie tu mamy książkę adresową i album multimedialny. Tu mamy wszystkie foldery, obrazy, filmy, muzykę, dźwięki i inne pliki. Oczywiście telefon obsługuje wideo w najniższej jakości 3GP. I to wszystko w tym telefonie. Widzimy fajny, dużą naszą godzinę na naszym wyświetlaczu. Dość fajnie to wygląda w tym telefonie. Teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. Ściągamy tę klapkę, bateryjkę, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. Tutaj. Jeśli nie ma, to oczywiście nie ma takiej potrzeby. I teraz odkręcamy nasze tutaj 4 śrubki. Tu widzimy 1, 2, 3 i 4 śrubka. I sobie je odkręcamy. Tu w tym przypadku są śrubeczki, jak widzimy, krzyżakowe. I sobie je wyciągamy, moi drodzy.
Śrubki zostały już odkręcone. Teraz takim płaskim narzędziem, płaskim otwierakiem bądź innym plastikowym narzędziem podwadzamy tutaj od samego dołu. Zobaczcie sobie, podwadzamy tutaj z jednej strony, następnie przechodzimy tutaj na drugą stronę, robimy to samo. To są dość mocne zaczaski tutaj z jednej i z drugiej strony, ale myślę, że odpowiednią siłą użyjecie i na pewno sobie poradzicie z tym. Tutaj u samej góry też dość mocno trzyma i widzimy, że nasza budowa tutaj została prawidłowo zdjęta. Następnie płyta główna, tu jest tasiemka, odpinamy sobie tasiemkę i tu jest już nasza płyta główna. Płyta główna tu jest połączona wraz z naszą taśmą, odpinamy sobie taśmę i odkładamy naszą płytę na bok. Przechodzimy sobie dalej. Teraz mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy sobie te śrubki wszystkie. Dość szybko się skoro odkręca w tym telefonie. Naprawdę nie jest telefonem trudnym, więc na pewno sobie jakoś w miarę szybko poradzicie. I teraz widzicie, że ten wewnętrzny korpus nam się tutaj od razu szybko wysunął. Zostawiamy sobie wszystkie śrubki, nie wyciągamy i nie ma takiej potrzeby, żeby później z powrotem je wkładać. Odkładamy na bok i teraz widzimy, że mamy tutaj do odkręcenia, tu mamy jedną, drugą, tu jest trzecia śrubeczka i tu jest czwarta. Wszystkie te śrubki są takie same jak wcześniej. Chodzi mi o krzyżakowe, więc na pewno nie musicie tutaj używać dwóch śrubokrętów, skrętaków. No zobaczymy, jak to dalej będzie. I sobie teraz odkładamy te wszystkie śrubeczki na bok w inne miejsce, bo są innego rozmiaru. Pamiętajmy o tym. I teraz podwadzamy tutaj naszą budowę. Tutaj najlepiej od dołu. Tu gdzie widzimy, gdzie jest luka, sobie podwadzamy, bo jest najlepiej. Spróbujemy od dołu teraz w tym przypadku, czy nam się to uda. Ja sobie tutaj jednak spróbowałem od samej góry. Tutaj w tym miejscu wbijamy dość mocno i jedziemy tutaj po całej długości tego tutaj tej obudowy przedniej. I jak widzicie, wszystko nam już puściło i odłączamy. Tu mamy, moi drodzy, widzimy wszystko spojone. O, wyciągamy sobie. Tutaj pamiętajmy, że sobie tu musimy z powrotem w tym miejscu przełożyć. Odkładamy. I teraz tu widzimy, możemy sobie już wymienić wszystko w bardzo prosty sposób. Tutaj podwadzamy naszą wibrację, podwadzamy nasz głośnik, podwadzamy nasz aparat. I tutaj jest zaślepka. Zobaczcie sobie. Tu już nie trzeba żadnych, moi drodzy, filozofii. Tu jest specjalna taka taśma i tutaj sobie już odpinamy, jak widzicie, tutaj taśmę, tutaj aparacik do Siemensów, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!